Witam. Dzisiaj troszkę starsze pióro, wypożyczone z warsztatu naprawy piór wiecznych Przemka Dudka, za co dziękuję. No i to model Montblanc 144. Ten model produkowany był w latach 1949-1960 i jest to pierwszy model, jak mówił mi Przemek Dudek, wyprodukowany po odbudowaniu fabryki Montblanc po wojnie. I tradycyjny kształt właśnie tego najbardziej popularnego modelu, skówka z odpowiednią ilością pierścieni, z odpowiednią tą gwiazdeczką na górze, już tutaj widać trochę przebarwiona przez lata użytkowania. No a z drugiej strony mamy zakończenie tego cygarowatego kształtu pokrętłem do napełniania pióra. To taka klasyczna wersja czarna i jak tutaj widać okienko podglądu jest z takimi paseczkami, natomiast stalówka i spływak to takie już starsze. Teraz się spotyka zupełnie inne spływaki i oczywiście inny wzór stalówki. Ta stalówka to oczywiście 18-karatowe złoto. Mnie się ona bardziej podoba niż współczesne modele, właśnie przez to jest tak minimalistycznie ozdobiona logo, literki, dwubarwna i moim zdaniem prezentuje się bardzo ciekawie, a równie ciekawie prezentuje się spływak, a takich już się nie widuje. Pióro jest oczywiście na gwint zamykana skówka, no i tak jak mówiłem, to jest pióro tłoczkowe, odkręcamy, tutaj widać, że część jest w środku metalowa, no i kręcenie dalej powoduje, że tłok się przesuwa. Widać tutaj przy okienku podglądu, że dosunął się już do końca, no i teraz pokręcenie w drugą stronę napełnia korpus atramentem, no i można pisać. Tak to wygląda. Ta długość, jak dla mnie, jest odpowiednia do pisania bez założonej skówki, natomiast w tym modelu można skówkę z tyłu założyć. Założoną skówką pióro jest bardzo dobrze wyważone i świetnie leży w dłoni. Pióro, jeszcze nie wspomniałem, jest wykonane z celuloidu. Czas na porównania wielkości. Parker Duofold Centennial, Sony dla mnie Safari i Pelikan 140. Tutaj widać, że to pióro troszkę krótsze i węższe od Soneta, a dłuższe od Pelikana 140. Ma długości zamknięte 13 cm i 2 mm. Natomiast 11 cm i 8 mm ma bez założonej skówki, a waży 22 gramy. Natomiast jeszcze pomierzę średnicę. W połowie sekcji jest to niecały centymetr, natomiast korpus w najszerszym miejscu to 11 mm. No teraz czas na najważniejszy test, czyli pisania tą stalówką. To są starsze stalówki oczywiście, a więc mogę się spodziewać, że będzie to stalówka elastyczna i tak to już pierwsze ruchy wykazują, a to nawet dość elastyczna stalówka się okazuje. Odwrócone o 180 stopni pisze bardzo dobrze, super cienko. Jak z przepływem, nie ma żadnych problemów, nawet przy pisaniu bez nacisku. Natomiast ja jeszcze tutaj postaram, zobaczcie jakie tutaj są te możliwe warianty grubości linii. O, teraz widać, nawet specjalnie mocno dociskam, a widać, że kreskę można znacznie pogrubić. No niestety we współczesnych Montblancach takiej stalówki szukać ze świecą. Nie jest to wielki model, mnie się bardziej podoba niż ten flagowy 149. 144 jest w sam raz wielkości dla mnie.
Dziękuję za uwagę i oglądanie tego pióra. Jeszcze raz dziękuję Przemkowi Dudkowi za wypożyczenie pióra do zrecenzowania i do usłyszenia.